Czekamy na peronie, na pociąg, bo nie wiadomo kiedy przyjedzie. Nadjechał, a w tym czasie jak siedzieliśmy na peronie, to Ukraińcy tak przechodzili i coś szukali, kogoś tam szukali. Wsiedliśmy, mama otworzyła szybę, okno i jeszcze się żegna, a jeden z Ukraińców mówi: Cewona, Cewona! To znaczy to ona po ukraińsku. Oni nas szukali. Pierwszego września idziemy z kościoła, który był jeszcze wtedy w budowie, i dowiadujemy się po drodze, że Niemcy napadli na Polskę. Rozpoczęła się wojna. Wszyscy byli w napięciu, w oczekiwaniu, co się będzie działo dalej. Pewnego dnia przyjechali Ukraińcy do ojca z takim krzykiem, że wylądował ptak na łące, warczący taki, i z niego wysiedli dwaj Niemcy, myśmy ich złapali i trzymamy ich w komorze. No więc tata wziął mnie i starszego brata na furmankę i jedziemy z tymi Ukraińcami tam. Widzimy, tam stoi samolot. A z tej komory wyprowadzili dwóch Czechów. To byli Czesi, którzy przylecieli w 1930 roku do Polski, do Dęblina, żeby wspomóc polskie lotnictwo. Ale kiedy Niemcy zbombardowali lotnisko w Dęblinie i Renie, oni wsiedli do pierwszego samolotu, który był na podorędziu, i lecieli na wschód. Benzyna im się skończyła i wylądowali w nocy na łące. Tata zorganizował paliwo do tego samolotu, uruchomili samolot i odlecieli na wschód. Ci dwaj. Oni byli z Brna. Myśmy mieszkali, tak, to była wioska, ale była poczta, która obsługiwała linię telefoniczną. Pamiętam, pracowała tam pani Myszka, taka sympatyczna pani. No i umotani do drzwi, i pani Myszka mówi: jest telefon, pilny telefon, i tata dostaje informację o tym, że Sowieci napadli na Polskę od wschodu. Tata ma ze swoimi policjantami wyruszyć w kierunku Rumunii. No, lament w domu, co robić. Tata ubiera w mundur najstarszego brata, który miał wtedy 16 lat, i ładują się do furmanek, a nas ekspediuje tata w nocy, pamiętam, w takim deszcz, w głąb puszczy do leśniczówki. O ile pamiętam, tata mówił: przeczekacie, wojna się skończy, ja po was przyjadę. Tata wyruszył w drogę, ale po drodze dostał rozkaz skierowania się do Kowla z policjantami dla obrony Kowla przed Sowietami. Wszyscy, którzy mieli broń, musieli się stawić na stadionie w Kowlu dla obrony Sowietów, którzy już nacierali od wschodu. Czujka był wystawiony w kierunku wschodnim za Kowlem, przyjechał na rowerze i mówi: tam już czołgi są. Już zbliżają się czołgi. Więc padł rozkaz rozejścia się. Tata wtedy wrócił do domu, do dziadków. Dziadkowie mieszkali obok nas. Przebrał się w cywilne ubranie i wiedział, co go czeka ze względu na przeszłość od strony Sowietów. No i przedostał się pod okupację niemiecką. Tutaj Niemcy go aresztowali, a tato udało się uciec. No i w Górach Świętokrzyskich u swojej rodziny się zatrzymał, no i działał tam jako okowiec. Tata, można powiedzieć, uciekł przed Sowietami pod okupację niemiecką, bo tam Niemcy go nie znają, a tutaj Sowieci znali jako policjanta. Wujek, kapitan Wojska Polskiego, jednocześnie też policjant, brał udział w wojnie 1939 roku. Po wojnie wrócił do Zdołbunowa, do rodziny. No i rodzina była szczęśliwa i mama nawet, słyszałem, pamiętam, z wyrzutem mówiła, że ojciec nas zostawił, a Władek wrócił do rodziny jednak. Któregoś dnia przychodzi NKWD-zista i wzywa na przesłuchanie
wujka. Wujek mówi: Marycha, nie bój się, przecież ja znam język rosyjski, przecież tam w Żytomierzu egzamin zdałem maturalny. To przecież kulturalni ludzie, to przecież nic się nie stanie. I po 2-3 godzinach wrócił. Mówi: no widzisz, wróciłem. No to szczęśliwe. Po krótkim czasie znów jest wezwany. I ciocia opowiada, że uklękła przed wujkiem i błagała, żeby nie szedł. Bo już wiadomo było, że wyłuskują policjantów i innych, i oficerów. A on podwójno miał krechę. Był oficerem, a więc do Katynia, i był policjantem, a więc do Ostaszkowa. Poszedł wujek i już nie wrócił. Myśmy tam właśnie byli w tej leśniczówce, czekając, co będzie dalej. No nie było żadnej informacji. Zresztą ten leśniczy nie miał telefonu. Miał jakąś tam krótkofalówkę tylko. Pewnego dnia przyjeżdżają 3 Ukraińcy na koniach z krzykiem. Brat starszy odkrył, że oni mają dubeltówki ze sobą. No i jeden robił wrażenie, jak jest hersztem. I tak spojrzał na mamę i mówi: chodź za mną. I zaprowadził mamę za budynek i słyszymy jakieś krzyki, wrzaski, my tu płaczemy. Mama wraca i oni odjeżdżają. Mama relacjonuje: nie bójcie się, bo rozpoznał mnie ten Ukrainiec. Kiedyś mama jechała z Maniewicz do Karasina. To był taki pojazd na 4 kółkach metalowych, po szynie ciągnął koń. Jechała właśnie z Maniewicz i zawsze pamiętam, że mama miała torebkę i w torebce miała jakieś opatrunki, jakieś lekarstwa, na wszelki wypadek. I zauważyła, że w lesie jest jakiś szum, jakiś niepokój, jacyś ludzie się kręcą, coś tam hałasują, więc wyszła. Okazało się, że jeden z drwali ma skaleczoną nogę i mama mu zaopatrzyła tę nogę. On rozpoznał mamę i mamie tam krzyczał na niby i mówił, żebyśmy jak najszybciej stąd wyjechali, bo oni odjadą, a następnie mogą przyjechać i może być źle. Bo to był czas bezkrólewia. Sowieci jeszcze nie przyszli i Ukraińcy się panoszyli, no i były mordy. To było straszne. No więc w nocy furmanką przejechaliśmy do Karasina. To już była wioska. W Karasinie na powitanie Armii Radzieckiej Ukraińcy zbudowali taką bramę powitalną, zieloną, no i czekali na przyjazd wojska radzieckiego. Kiedyś idę z bratem drogą, kobiety kopią kartofle, takimi motykami to wtedy było, takie pochylone. Jedzie samochód ciężarowy, a na samochodzie sowieckie wojsko. Te kobiety, jak zobaczyły sowieckie wojsko, no wyzwoliciele w ich pojęciu, biegły w kierunku tego samochodu. A żołnierze myśleli, że jest jakiś napad, zaczęli strzelać. No i było bardzo niebezpiecznie. No więc myśmy stamtąd znów też w nocy przejechali do Maniewicz. Zatrzymaliśmy się u znajomych i czekaliśmy na pociąg, żeby wrócić do Kowla, bo taty nie ma. Tu już Sowieci są, nie wiadomo co z tatą, co z bratem. To jedziemy do Kowla, do swojego domu i do dziadków. Czekamy na peronie, na pociąg, bo nie wiadomo kiedy przyjedzie. Nadjechał, a w tym czasie jak siedzieliśmy na peronie, to Ukraińcy tak przechodzili i coś szukali, kogoś tam szukali. Więc pociąg nadjechał, wsiedliśmy, mama otworzyła szybę, no i jeszcze się żegna, a jeden z Ukraińców mówi: Cewona, Cewona! To znaczy to ona po ukraińsku. Oni nas szukali. Rodzinę policjanta. Takie było nastawienie. No ale wróciliśmy do Kowla. Kowel był zbombardowany. Zastaliśmy brata i brat nam wszystko opowiedział, co było po drodze, co było z ojcem. Zastaliśmy w domu ruskich żołnierzy,
Pamiętam, jak gdzieś cuchnęło to dziegciem. Oni mieli parciane buty z cholewami i dziegciem smarowali, żeby nie było to przemakalne. Ale jakoś tam mama wyperswadowała, ponieważ znała bardzo dobrze rosyjski i ukraiński, jeszcze z czasów kijowskich. No więc wyprowadzili się, myśmy tam zamieszkali. Z mamą idę ze szkoły wieczorem w Kowlu w 1939 roku. To była jesień, już chyba listopad. I naprzeciwko pojawili się dwaj Ukraińcy. Ci z Karasina i z Maniewicz, którzy nas szukali. Mama zdrętwiała, wzięła mnie za rękę i mówi, to już będzie koniec. A oni czapki zdejmują, kłaniają się i mamę przepraszają. Oni byli pod wpływem propagandy, że im będzie tak dobrze. Tymczasem miedze wszystkie zaorane, bydło spędzone, ryczy bez paszy, pozakładali kołchozy. I stało się nieszczęście. I myśmy byli w błędzie i przepraszamy. No, mama wtedy zaprosiła ich do domu, poczęstowała czymś. Zaprosili brata najstarszego, żeby przyjechał do Karasina, że oni coś tam nam przekażą. Mama się bała, ale oni mówili, proszę się nie bać, on wróci. Rzeczywiście syn pojechał, tego samego dnia wrócił z wałówką jedzenia od nich. Pod tą okupacją sowiecką bardzo często nachodzili nas NKWD-ści i głównie były pytania, gdzie jest ojciec. Szukali ojca. I jeszcze trzeba dodać, jak wróciliśmy właśnie do Kowla, to nas zaskoczyło to, że ci Żydzi z biedniejszych rodzin, bo tu było dużo biedoty było też tych żydowskiej, pozakładali czerwone opaski i już byli pomocą dla milicji sowieckiej. I oni wskazywali na tych, którzy według Sowietu byli niebezpieczni. Nawet po drugiej stronie ulicy był taki sklep Kershner i Kershnerowa przychodzi do babci i mówi, Zosia, pozwól, żebym powiesiła bieliznę na twoim strychu. Babcia mówi, a przecież ty masz swój strych. A mój strych jest zabałaganiony, to się nie zmieści. A babcia mówi, a mój też jest, ja swoją bieliznę tam trzymam tego. Oj, Zocha, ty chyba swojego zięcia tam chowasz. No, taka była atmosfera. Przed wojną mama była zaprzyjaźniona z taką Żydówką Rywką, bo atmosfera była dość sympatyczna. Poza tym, że tuż przed wojną antysemityzm się objawił, niesamowity. Pamiętam, że były plakaty takie, nie kupuj Żyda na przykład, zawieszane na drzwiach sklepów żydowskich, bo głównie to były sklepy żydowskie. Po wkroczeniu Sowietów zaczęła się bieda. Kolejki po chleb. Mama stała w kolejce po chleb, a Rywka podeszła i wyprosiła z kolejki, krzycząc, wasza Polska już się skończyła. Mama rozgoryczona wróciła do domu. W 1939 roku po wybuchu wojny z Niemcami Polacy wyruszali na wschód, uciekając przed frontem. I była wtedy, o ile pamiętam, jako dziecko, była pogłoska, że wojsko też przeniesie się na wschód w kierunku Polesia, Bagien i tam Niemcy ze swoimi czołgami nie dotrą. No ale jak to jest Sowieci już zajęli, byliśmy pod okupacją sowiecką, ustanowiona była granica na Bugu, to ci uciekinierzy wracali pod okupację niemiecką. Przez to mówiło się zieloną granicę. I u nas się zatrzymywali. Dzień, dwa
organizowali sobie przerzut, ale po jakimś czasie też zamieszkali u nas 3 Żydzi. 2 lekarze, jeden był Kornstein, Davidson i taki Monikow z Dęblina i z Puław. On był właścicielem browarów. Davidson, bardzo sympatyczny lekarz, raptem zniknął. No pytamy się Kornsteina, co jest z panem Davidsonem, a on pojechał w delegację. No, w delegację pojechał. A to było około 10 lutego 1940 roku. Wrócił po jakichś 4 tygodniach i opowiedział, on konwojował jako lekarz pierwsze transporty, wywózki deportacji z 10 lutego. To były straszne warunki. Wtedy na Wołyniu była ciężka zima, dużo śniegu, mrozy. I w te mrozy taszczyli tych biednych Polaków na wschód. Myśmy korespondowali z ojcem. Ojciec zachęcał nas, żebyśmy też, podobnie jak ci uciekinierzy, przeszli przez Zieloną Granicę i połączyli się z ojcem i z jego rodziną w Górach Świętokrzyskich. Myśmy się przygotowywali. Pamiętam, że kufer taki pleciony był już przygotowany na to, jak się ociepli, że przejdziemy do ojca przez Zieloną Granicę. I 13 kwietnia łomotanie do drzwi. Mama wstaje, otwiera, najstarszy brat też razem z mamą, żołnierze i oficer NKWD-sta już w mundurze.